Cześć, ja jestem Zuza, a przed Wami kolejny odcinek z papierowych gierek. Dokładnie, jak zapowiedziałam, wracamy już za dnia. Wracamy do The Tea Shop. Tak, dokładnie, będziemy tutaj dalej historię Mary i Tonego. Mam nadzieję, że będzie super. Zobaczymy, jak to się skończy. Żeby też zaczniemy już tak w sumie z marszu, żeby nawiązać do tego, co się działo. Tak naprawdę jakby nie było tej przerwy, tak? No i generalnie Mary w ostatnim swojej wypowiedzi pyta się Tonego, dlaczego tak szybko wyjechał ze wsi, dlaczego tak szybko opuścił wieś, zamieszkał w mieście i zostawił ją tak naprawdę. No, dobra, więc zobaczymy, co Tony odpowie naszej Mary. Generalnie to jest lawendowa herbata i to jest taki motyw kojący, kwiatowy i delikatny. Czyli powiedzmy, że to nie uzna tego jako atak, a tym bardziej jako coś, tylko chcę odpowiedzieć delikatnie, żeby też jej nie urazić i tak dalej. Zaraz zobaczymy, co on tam będzie jej gadał. Okej. Stracona szansa, stracona szansa, zaprzepaszczona szansa. Tak myślę, że to będzie dobrym motywem, że chciał zapewnić sobie lepsze życie niż mu się zapowiadało tutaj na wsi tak naprawdę. I chyba ten motyw pociągniemy. Generalnie to ona jej tłumaczy, że no wiadomo, szanse na przyszłość, lepsze perspektywy i tak dalej. Zobaczymy teraz, co odpowie Mary na to. Zaraz sobie zobaczymy. Sprawdzam. Generalnie to jest taka herbata czaj pod tym numerem i to jest znaczy taki trochę motyw mocny, ziemisty, pikantny. Myślę, że ona będzie chciała go tak sprowadzić na ziemię z tymi marzeniami. Jeszcze nie wiem do końca, jak ona to zrobi, ale myślę, że jakoś to będzie musiała warunkować. Zaraz zobaczymy, co ona tam powie. Generalnie to oznacza taki konflikt i katastrofę, więc tutaj myślę, że Mary się po prostu wkurzy, że co? Coś może w tym, że ona jest gorsza, tak? Że została i sobie na tej wsi jakoś poradziła, że można, tak? Że wcale nie musi uciekać i ją zostawiać. Może w ten sposób to pociągniemy, tak myślę. No generalnie tak poprowadziłam tą historię, że Mary się bardzo wkurzyła na niego, pocisnęła mu, że życie na wsi jest więcej warte wśród ludzi zaufanych, wśród ludzi, których kochamy, niż tam jakieś takie wyimaginowane życie w mieście. Trochę ostro pojechała w bandzie, to przyznam. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy. No to Tony. Co powie Tony? Więc to jest taki biały jaśmin i to jest dopracowany, delikatny i wytrawny. Czyli jak trochę może ją podszedł tak na bardziej poważnie, ale zarazem delikatnie i coś może z dopracowaniem, że się napracował w życiu, dopracował ten plan. Zaraz zobaczymy. Realnie ta karta tak trochę ciekawie mówi, bo mówi o takim odpuście gratyfikacji. Taka gratyfikacja, myślę, być może on nawet tak się zatopił w tym mieście, że nie widzi już świata poza nim, że będzie go bronił do końca, uważa, że to jest najlepsza szansa, najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Pójdziemy, myślę, tym tropem, pójdziemy tym. Powiem wam, że Tony poleciał w bandzie ostro, bo pocisnął Mary w kontekście, czy ona spełnia swoje marzenie, że on ma szansę dzięki temu, że mieszka w mieście, spełnić te marzenia. A jak tam idzie jej z jej marzeniami? I pocisnął jej tak konkretnie, że tak na ego jej nastąpił. Zobaczymy, co ona mu odpowie. O Jezus, nie mogę tej karty wziąć. Zaraz zobaczymy, co ona mu odpowie. Jaka będzie jej odpowiedź, jak ona to zinterpretuje, tak? Więc tak, generalnie ta herbatka na smak piżmowy, słodki i roślinny, więc myślę, że ona będzie taka, ta odpowiedź będzie taka słodko-kwaśna, słodko-gorzka, taka trochę z nutą właśnie tego piżmowego, ostrego, intensywnej odpowiedzi. I co ona konkretnie mu tam zaraz pociśnie, bo to się zaczyna robić kłótnia z tego wszystkiego. Pauza, przerwa, więc
Myślę, że ona utnie to w taki piękny sposób. Myślę, że jakąś ripostę pociśnie. Jeszcze nie wiem jaką, ale zaraz to ogarnę i po prostu zmieni idealnie temat. Tak, zrobimy to. Tak, to jest dobry pomysł. No generalnie pojechała grubo, bo zapytała się go, no, że jej marzenia są prawdziwe, przynajmniej podyktowane sercem i tak właśnie ten temat serca wszedł i ona się go zapytała o jego stosunki. Takie, no po prostu takie partnerskie, tak, czy ma kogoś, czy jest z kimś. To jest taki dobry motyw, to jest dobry temat. Ciekawe, czy to mi to pociągnie. Teraz zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Herbatka jaśminowa. Kwiatowy, mocny, wytrawny, finisz i miękki. Myślę, że tą mocą on pewnie, zaraz zobaczymy, ale myślę, że to będzie dobry motyw, żeby on trochę skłamał. Dał jej w kość, powiedział, że kogoś ma, mimo że pewnie kogoś nie ma. No, jakby przyjechał się z nią spotkać ze swoją starą miłością. Myślę, że tego by nie robił, gdy jednak był z kimś już zakochany, tak? Teraz to doprecyzujemy. O, idealnie. Przeszłość i historia. Myślę, że on tak trochę ściemni jakąś historię i będzie to bardzo, bardzo nieprawdziwe. Tak mi się wydaje. No, bardzo, bardzo mocno poleciał, bo powiedział, że to są, że ma dużo kobiet, no to nie narzeka, że to są możliwości, bo miasto mu to daje i daje mu możliwości i w sumie tak pocisnął, że na wsi trochę takich możliwości nie ma, no bo zazwyczaj to rodzice wybierają, tak? No, albo idziesz po prostu, kto na miasto, to bierzesz. Tak pocisnął, zobaczymy. Myślę, że to będzie mocne. To będzie mocne, zaraz zobaczymy. Generalnie słodki, chłodny, orzeźwiający. Taki jest taki motyw ton tej wypowiedzi. Myślę, że ona będzie już tak z nim na dystans. Nie wiem, czy przypadkiem nie do końca rozmowy. Zaraz zobaczymy, jaki tam motyw podejmie. Motyw jest otwartość, szczerość, więc myślę, że powie mu po prostu, że pociśnie bardzo spokojnie, że w sumie to mama chciała się, żeby ona się z nim spotkała, że jej to wcale nie jest potrzebne, bo jej małe miasto wystarcza. Ale dobry motyw, tak, polecimy w to. No i powiedziała prawdę, tak naprawdę otworzyła się, bo że to matka kazała, no zasugerowała, że mogłaby się z nim spotkać i pogadać. To on nie wiem, bo on o tym nie wiedział, więc zobaczymy. Przepraszam, odkrył nam się Ace of Swords i wiecie co, ja myślę, że to jest zatrząchy? Aż tak, wiecie, aż się zatrząsłam. Myślę, że to jest znak, bo ja miałam iść właśnie w ten sposób do końca tu skończyć. Miałam iść tak, więc dwie karty się nam odkryły naraz, jakby los chciał, nie? Zrządzenie losu. Myślę, że też będzie koniec tej rozmowy. To już jest koniec tej rozmowy. Tony się upewnił chyba w tej relacji i będzie kończył tą kartą. Tak, jakoś tak, nie wiem, w ogóle przypadkowo, nie? Zakończyłam. Dobra, zaraz zobaczymy, co ta karta, jakim tonem będzie to mówił. Generalnie to jest taki motyw, no to jest czekolada truskawkowa, tak? Jakaś czekoladowo-truskawkowa herbata i to jest dekadencki, słodki i ziemisty, czyli on chce zakończyć tę rozmowę i chce zakończyć chyba też tą znajomość. No cóż, tak czasami się zdarza, słuchajcie. No, będzie nieźle. Jeszcze zobaczmy, co on tam powie. Co to będzie za motyw? Tonem takim dosyć, że skończymy, tak? A dwójka to jest konflikt i katastrofa. Cudowne zakończenie. Idealnie się to złożyło, słuchajcie. No, skończyło się, powiem wam. Z wielkim przytupem to skończyłam. Generalnie zostało nam 2, 4, 6, 7 jeszcze dialogów. Niedużo. Większość już zrobiliśmy jakby za tymi 2 podejściami i myślę, że to by się też skończyło maksymalnie w 3 odcinkach, ale akurat zakończyło się, bo spotkaliśmy na Asa Mieczy. Powiem wam, ciekawe doświadczenie, długie takie trochę i może nie mozolne, ale takie, wiecie, takie monotonne troszeczkę tego było.
Aczkolwiek samo doświadczenie tej wymyślanej historii, wczuwania się w emocje tej dwójki ludzi, odgrywania tych scenek była dla mnie bardzo przyjemna. Ja jestem taka, że lubię takie rzeczy. Naprawdę, fajne doświadczenie, fajnie się to zgrało. Naprawdę, czasami warto się odkleić od rzeczywistości i pójść tą ścieżką fantazji. Także dziękuję Wam bardzo. Ja zaraz Wam przeczytam resztę, część drugą, to co dopisałam dzisiaj. No i dziękuję. Do następnego. Pa, pa! W sumie to chciałam od tego wszystkiego uciec. Nie zrozum mnie źle, tu nie chodziło o ciebie. Chciałem sobie zapewnić lepszy start. Coś więcej niż mogłaby mi zaoferować ta mała mieścina. I tylko dlatego uciekłeś? Tylko dlatego, że chciałeś być kimś. Zostawiłeś ludzi, którzy cię ukształtowali? Życie na tym zadupiu, bo tak zapewne chciałbyś o tym miejscu powiedzieć, jest więcej warte niż te twoje papierowe marzenia z wielkiego miasta. Ja przynajmniej spełnię swoje marzenia, bo taką szansę mi daje życie w mieście. A ty jak tam ze swoimi marzeniami stoisz? Założyłaś już tę swoją szkołę językową? Moje marzenia przynajmniej są podyktowane głosem mojego serca, a nie portfela. A propos serca, to jak te sprawy wyglądają u ciebie? Masz już swoją wybrankę? Kobiet mi nie brakuje, jeżeli o to pytasz. Wiesz, takie są uroki życia w mieście. Nie musisz się wiązać z kimś, kto akurat jest wolny, albo kogo ci rodzice wybiorą. Skoro ty masz tyle dobrego towarzystwa w mieście, to ja cię pewnie tylko zanudzam. Ale moja mama tak bardzo chciała, żeby się z tobą spotkała. Czyli to nie ty się ze mną chciałaś spotkać? Mary, powiedz mi w takim razie, po co my tu marnujemy czas razem tutaj? Racja, Tony. Jak dla mnie możesz wracać do swojej betonowej dżungli. A więc żegnaj, Mary. Żegnaj, Tony.